Gorąca dyskusja o pensjach kierowców ciężarówek w Europie i akcyzowy zawrót głowy w Polsce. Honda wydrukowała w drukarce 3D małe auto dostawcze oraz parkingowa pomoc dla przewoźników z certyfikatem TCC. Ewelina Bukowska, witam w nowym odcinku Transinfo. Jak co tydzień mam dla Was przegląd tego, co najciekawsze w transporcie w Polsce i na świecie. A do nowych widzów mam ogromną prośbę, subskrybujcie nasz kanał, aby pozostać na bieżąco. Zaczynamy! Prawdziwa lawina komentarzy przeszła pod naszym artykułem na temat raportu o płacach w europejskim transporcie międzynarodowym. Chodzi o dokument przygotowany przez Comité National Routier z Francji. To organizacja, która zbiera i analizuje dane o transporcie w Europie. Z raportu wynika, że pensje kierowców ciężarówek ze wschodu oraz zachodu dzieli przepaść. Stawki dla kierowców w naszej części Europy są często aż 3 razy niższe niż na zachodzie. Zarabiają mniej, mimo że więcej pracują. Kierowca z Francji przejeżdża rocznie średnio ponad 107 tysięcy kilometrów, a Bułgar aż 140 tysięcy kilometrów. Ogromne różnice są też widoczne w kosztach godziny pracy kierowcy. W Europie Wschodniej to średnio 8 euro, na zachodzie aż 33 euro. Czy zgadzacie się z tymi wyliczeniami ekspertów? Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Zamieszanie wokół nowego podatku akcyzowego za kupno auta dostawczego z zagranicy nie ma końca. Niedawno Senat miał przyjąć poprawkę, która zwolniłaby z nowej akcyzy dostawczaki kupione za granicą, ale nic z tego nie wyszło, bo senatorowie odpowiedzialni za przedstawienie poprawki nie przyszli na obrady. Teraz cała nadzieja w Sejmie, który może zgłosić odpowiednie zmiany. Skąd całe zamieszanie? Rząd zapowiedział zmianę zasad naliczania akcyzy od kupna za granicą używanego auta. Podatek ma rosnąć wraz z wiekiem auta. Jego wysokość ma też być uzależniona od norm ekologicznych. Problem w tym, że tak naliczana akcyza może być wyższa niż wartość kupionego auta, na przykład dostawczego. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten akcyzowy chaos trwa zdecydowanie zbyt długo. Zastanawialiście się kiedyś, jak będą wyglądały auta wydrukowane od A do Z w drukarce 3D? Mam dla Was przykład prosty od firmy Honda. Wspólnie z Kabuku, czyli firmą zajmującą się projektowaniem 3D, Honda stworzyła małe auto dostawcze. Waży około 600 kg, ma 2 metry szerokości i 2,5 metra długości. Rozpędzi się maksymalnie do 70 km na godzinę. Jego parametry nie robią więc większego wrażenia, ale sposób wykonania już tak. Wszystkie elementy, z których skonstruowano dostawczaka, powstały w drukarce 3D. Pierwszy model tego nietypowego pojazdu trafił na słodkie cele, a mianowicie do firmy cukierniczej. Kolejne mają być produkowane na zamówienie. Myślicie, że tego typu auta dostawcze wkrótce opanują ulice naszych miast? Problem z dostępem do miejsc parkingowych spędza sen z powiek wielu kierowcom ciężarówek, ale przewoźnicy z certyfikatem TCC mogą liczyć na darmowe miejsca dla swoich aut. 5 takich miejsc czeka na kierowców w Kątach Wrocławskich na parkingu niedaleko stacji BP. Aby z nich skorzystać, auto musi być oznaczone naklejką z logo TCC, a kierowca na wjeździe musi podać obsłudze parkingu hasło "Wjeżdżam na TCC". To wystarczy jako przepustka. Więcej informacji o tym, czym jest certyfikat TCC i jak go zdobyć, znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym Transinfo to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam, abyście zostawiali polubienia oraz komentarze pod filmem. Wszystkie czytam i są dla mnie super ważne, a jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to subskrybujcie nasz kanał, wtedy na pewno nic Was nie ominie. Do zobaczenia!